podoba, zajebiście. Samochód się przewrócił. Wszyscy cali? Wszyscy cali, Andrzej lekko łokieć obił. Ja bez strat. Samochód raczej też cały, no ale noc się zrobiła, odpuszczamy akcje nocne, stawiamy go jutro. No i zobaczymy co dalej. Łukasz, mam pytanie, co robisz? Krawam puszkę. Znaczy, A wykrawam. po co? Bo zapomnieliśmy kubków. A do czego? Do polskiego... Do muszynianki tutaj, tak? Tak, do muszynianki. No elegancko, piękna pogoda, powiem ci, jedziemy odpoczywać, sandałki wziąć. No ja wziąłem japoki. Ja klapki mam, jak nic. Ja też wziąłem klapki. Nie wiem, na razie próbujemy polskie wino z polskiej winnicy, bo smakuje nam tylko polska wódka i polski cukier. Jakie emocje przed nowym, jak nie patrzę, doświadczeniem, nowym rajdem? Bardzo ciekawie i generalnie właśnie bardzo mi się spodobało to, co Łukasz powiedział, że jedziemy w 4 maszyny i powiedział, że z jednego 4 potrafi złożyć jak coś, jakby się coś psuło, także damy radę. Prawda. Dopiero się obejrzeliśmy, a już 4 godziny do celu. Win via. Tu prawo, prawo. Jest. Tam jak Jest coś siku. to celuj pomiędzy Oj, WAC. coś zadzwoniło. Coś zadzwoniło. Oj, 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 oj. Pomiędzy WAC. To dzwoni. Że też ma spryskiwacze, nie ma lipy. Na bogato jeszcze raz, kurwa, jeszcze raz. Daj mu, daj mu. Daj mu gazu, kurwa. I idzie dobrze. Ile mamy do mety? Do mety jest 3,5 godziny, 350 km. No to dobrze idzie. Dobrze idzie. Szybko ten czas leci, Paliwo nie? jest, iskra jest, maszyna gada, także jest wszystko dzień. Tak, zapłon jest, wszystko jest. Jak to się stało, że jeździcie razem? Kiedy to się zaczęło? Jak się poznaliście? Bardzo, bardzo, bardzo dawno temu na zmocie wyjebałem konkretną rolkę, taką największą w moim życiu. Potem postanowiłem, że to auto przebuduję i zrobię coś, co się nigdy nie będzie wywracało. I zacząłem dłubać w garażu długi czas. Ktoś mi podrzucił temat, że Łukasz robi fajne maski, takie od Jeepa chyba Liberty, z tego co pamiętam. I że ta maska będzie sprawiała, że to auto nigdy się nie wywróci. No i pojechałem do Łukasza i zaczęliśmy gadać o tej masce i o tym, żeby coś razem może pojeździć. Przez moment taka myśl mi przeszła, bo Łukasz mi zaczął opowiadać o swojej pasji. No i stwierdziliśmy, może spróbujemy. No i tak zostało i teraz 15 lat później ta sama scena, tylko bardziej głodni. Dojechaliśmy, wszyscy szczęśliwi, lokal bardzo ładny mamy. No i teraz czekamy na efekty rajdu. Teraz byłoby zbliżenie nami, ale że jest 85 założone mm, to nie będzie faktycznie. Ale jutro obiecuję Was, bo dzisiaj już jest późno, już Wam nie będę pokazywał, bo już ten stan trochę taki, nie taki. Jutro Was oprowadzę po chałupie, bo to taki klasyk, żeby Was oprowadzić, pokazać Wam, jak się żyjemy. Generalnie ubogo, biednie, no i tak jak na rajdach, no. Nie można to być, nie może być na bogato, no musi być tak sam raz. No, jutro pokażę co i jak wszystko. Będzie tak o. Siema Łukasz. Przywitaj się tutaj dla naszych widzów. Pokażę Wam okolice, bo wczoraj przyjechaliśmy. Wczoraj przyjechaliśmy późno w nocy już można powiedzieć, bo była 22, gdzieś koło 22. Potem pojechaliśmy jeszcze na parking zobaczyć jak jest. Ale czemu dzisiaj Wam pokażę tą okolicę? Bo tylko dzisiaj będzie słońce. Od jutra niestety ulewa i to przez cały rajd praktycznie. No szkoda, bo Chorwacja jednak fajnie jak jest tego słońca więcej. No to jest nasz ubogi pensjonat, hotelik, nie wiem jak to nazwać. No, warunek taki wiecie, no ciężko się żyje na tych rajdach. No, sami widzicie, nie? No nic nadzwyczajnego. To jest auto serwisowe, mediowe, auto firmowe, a wiadomo, że auto firmowe to najbardziej terenowe. No i okolica Buzet, Chorwacja, góry.
dookoła. Tutaj będą się zawodnicy ścigać przez 6 dni rajdu, różna formuła. No ten rajd to jest legendarny rajd, słuchajcie, on trwa 15-16 lat bodajże, kiedyś był częścią jeszcze CrossFit Challenge, potem się rozłączył i jest jakby od 16 lat rajdem, albo 15, dokładnie nie pamiętam, także, ale to będzie coś koło tego, jest rajdem samodzielnym takim, który jest organizowany właśnie przez Komo Covidi. No i co mogę powiedzieć? Jedna klasa, Extreme, 50 ekip, w drugiej klasie około 30 ekip. No listy się tu zapełniają momentalnie na ten rajd i słuchajcie, jest to rajd, który się nawet za bardzo nie reklamuje tak naprawdę. Po prostu tu przyjeżdżają zawodnicy z całej Europy. Z Anglii, z Francji, z Niemiec, z Rumunii, z Macedonii, z Grecji, z wielu, wielu krajów. Bo po prostu jest to jeden z najfajniejszych rajdów przeprawowych w Europie. I my to sprawdzimy. Ja tu nie byłem, chłopaki nie byli. Ja się bardzo cieszę w ogóle, że chłopaki z Polski zdecydowali się przyjechać. Tak licznie mamy tutaj aż 5 ekip. 4 Evo i Klesz Baranowskiego. Także cieszę się bardzo i zobaczymy, co będzie się działo na trasie. No i na kampie, bo zaraz spadamy na kamp. A pewnie się chłopaki dobudzą, bo no wiecie, integracja jak zawsze, nie? Dzień dobry panowie! Kurde, spotykamy się w Chorwacji, co to za okazja? Jakieś występy, balety będą. Dobry? Siema. Siema. Siemano. Siemano. Siema. Siema. Co tam, chyba wczoraj była jakaś impreza, co? O, tablica jest zgubiona. Siema. Grzecznie. Idę do waszego kurwa biberowni tutaj, zobaczyć co się dzieje, kurwa. Męskie zapachy. Siemano. Siema. Cyku. Ty, macie nawet swój bar prywatny. Zajebiście. Chłopaki z jednej paki. A ja myślałem, że z wami tutaj siedzi. No ciasno, ale własno. Ale tak jest, że ty, jak na pick-upa naprawdę trasa 6 win po drodze i nawet nie wiadomo kiedy w Chorwacji byliśmy. Zajebiście poleciało. Kaleczyliście tym winem? Co stacja to winą, kurwa, albo co dwa. Nie, że na całkiem nieźle siedzi. Dobrze nie jechaliśmy tym L200, bo tam to był dramat. No, czwórkę, nie? Czyli jaka rada na wyjazd z rodziną? No trzeba dzieci dobrze ułożyć do snu, żeby potem za dnia były aktywne. Zobacz jakie aktywne są z tyłu. Jak sardynki. To ten soczek z mango. Tak, dokładnie. Powiedz mi kolego, tutaj do kamery, jakie, no, takie wiesz, odczucia, wiesz, przyjeżdżasz na rajd, chyba pierwszy raz, tak, poza granicą Polski? Tak, pierwszy raz. Co was skłoniło do tego? Co nas skłoniło? Nie wiem, ciekawość. Coś nowego po prostu, nie? W Polsce żeśmy troszeczkę pojeździli, tutaj coś nowego, nowe tereny. Także dzisiaj dzień się zapowiada ładnie. I to będzie ostatni ładny dzień w tym tygodniu. Ma padać cały tydzień, także będzie fajny rajd. Krzysiu, jak tam? Ogarniamy, zdejmujemy, będziemy cisnąć. Trochę autka tutaj budzą zainteresowanie, co? No widać, że trochę tak. Powodem w tym wszystkim była organizacja, że tak szybko decyzja zapadła, wiesz, tylu chętnych było, nie? Bo Łukasz rzucił hasło, czy jedziemy
Radek mówi, że jedzie, ja mówię daj mi chwilę się zastanowić i mówię dobra, to my też jedziemy. Waldek pojechał, także wiesz, cała ekipa się dosyć szybko zebrała, dlatego tu jesteśmy, nie? Zobaczymy, czym Chorwacja nas przywita, nie? No jesteśmy na KPF-WZ, jak widzą, jak sami możecie zobaczyć tu z tyłu za mną, te auta budzą tutaj ogromne zaskoczenie, ale też ciekawość. Ludzie podchodzą, patrzą, co to jest, takie niskie, inaczej zbudowane niż większość aut europejskich, bo jakby nie patrzeć, auta europejskie są wysokie, no pancerne, dużo cięższe i tak dalej. No tu mamy lekkie, małe auta, zobaczymy jak się sprawdzą na tym rajdzie. No nie byliśmy tutaj, nie jeździliśmy, ale wydaje mi się, że będzie dobrze i jednak to jest rajd trochę bardzo zbliżony, jeżeli chodzi o teren, o specyfikację do tego, co mamy w Polsce. Jest dużo trawersów, dużo glin, dużo gliny, dużo podjazdów, zjazdów, typowo górski teren. Więc na pewno sobie te fury poradzą. No. Co Cię Panie skłoniło, żeby przyjechać do Chorwacji na rajd? Piękne okoliczności terenowe. Piękna sprawa, te widoki tutaj to... A już polskie podwórko też pomału się nudzi. Czyli ogólnie samopoczucie dobre, że tu jednak nie ma czegoś takiego, że przyjechałem, a mogę nie jechać, nie? Nie, to była... Ale to była mega szybka decyzja, bo chłopaki się do nas zgłosili, czy jedziemy. 5 minut wszyscy się zdecydowali i lądujemy za jakiś czas w Chorwacji, nie? To jest w ogóle piękna sprawa, że nie było czegoś takiego, że ktoś stwierdza, a ja nie jadę, a może to, może tamto, nie. Szybka, konkretna decyzja męska. Wiesz, no, jesteśmy. Dużo plusów, wiesz, nowi ludzie, nowe, wiesz, nowe tereny. Tak, świetna sprawa. Ale to jest jeden z takich rajdów, który oglądaliśmy gdzieś tam w internecie, nie? I zawsze tak człowiek oglądał, a w końcu przyjeżdżasz i jesteś, nie? Panowie, chciałem przypomnieć Wam, że macie z tyłu brak oleju, możecie trzeba uzupełnić. Co się Paweł stało znowu, że tak późno chciałeś dzisiaj? No, to pompa paliwowa. Pompa była, no tak. Jak samopoczucie przed... Świetnie, no, świetnie, zwarci gotowi. Nowy rajd, nie? Zwarci Nowi ludzie, gotowi, wiesz. jak zwykle wszystko jest przygotowane. Miesiąc przed rajdem, wytrenowani, wypoczęci, wyspani, także jest moc. Jest moc jak zawsze. Jakie bajki opowiadać. Chociaż auto to zrobiłeś przy aucie w ostatnim czasie, czy nie? Przyznaj się. Taką rurę. Do czego jest ta rura? To ja się właśnie dowiedziałem, że to jest rura z pompą do fekaliów, po to, że jak nawala syfu do wanny, to żeby to potem wyrzucić z tej wanny. A że tutaj będzie stromo, to Paweł może popuścić trochę. Mogę to popuścić fekalia, żeby wtedy potem wyrzuciło z z auta. młynkiem i to nie widać. Muszę Wam powiedzieć, że polskie konstrukcje tutaj jednak budzą największą ciekawość i każdy się zastanawia, co to tu chodzi, co tu się dzieje. Także no dzieje się. Zobaczcie, zobaczcie kto tu wstał, kto tu się obudził. Witamy! Dzień dobry! Mandacik! Ja. Jak tam samopoczucie? Dobrze, bardzo dobrze! A co to, zgłodnieliście? Siadanko! No, prawdziwe chorwackie siadanko z polskimi specjałami. Nie, to nie polskie. To włoskie. Smacznego. No, chyba żeśmy trochę zgłodnieli i wybraliśmy sobie najdroższą knajpę w okolicy, ale za to z truflami. Będziemy trufelki pościnać, nie? Dokładnie. No, słuchaj, najdroższa, zobacz jaki widok, nie? No za coś się płaci, nie? Widok prosto na kampa, tam, o. Tu. Chyba, słuchaj, za lekkie masz auto, nie wiem czy nie dopuszczą do tej klasy, kurwa. Uwaga pytanie. Wiecie, co jest najlepsze na tych odbiorach? Że oni szukają silnika w tym aucie, szukają i nie mogą znaleźć silnika. I się pytałem, czy to jest taki mały silnik, czy go nie ma. Jest to silnik, czy nie? Nie ma. Elektryk. Pierwszy stresiki przed badaniem, ale no co, przechodzimy wszystkie, chyba przejdą bezproblemowo. I co, zaczynamy jutro zabawę prologiem. Co, zobaczymy co nam pokaże ten chorwacki klimat.
Jak się czujesz w ogóle? Cieszysz się, że wyjechałeś za granicę na rajd? Ty, no jest to jakby przełomowy etap w moim życiu pilota, gdzie no, odkrywamy coś nowego. Wydaje mi się, że będzie to dosyć ciekawe doświadczenie. No i co, no zobaczymy, na co nas stać tutaj na obcej ziemi. Słuchajcie, dziadek Paweł wam tutaj pokaże film z Najpierw YouTube'a. Jak instruktażowy. wiązać liny. A następnie trzeba to wykonać i z tym jest od pół godziny pewien problem. Ale idzie jakoś czy nie? Nie idzie. Nie idzie, muszę... Nie wiem jak chcę zawiązać, to jest najgorsze. Ma się szybko urywać, znaczy nie szybko. Bezpiecznie urywać w tym miejscu, a nie gdzie indziej i być bezpiecznie zawiązany. To pytaj Łukasza. Każdy ma inny patent, ja to widzę, tu nikt nie zdradza swoich tajemnic. Aha. Wszyscy przyjechali wygrać. Zaraz pójdzie na supeł zwykły, albo wezmę sobie, Na kokardkę. podejrzę sobie tutaj. Jak to jest zrobione? Podejrzę sobie, zrobię. Zrób na trytytkę. Na grubą trytytkę, bezpiecznik. Kleszczy się na bębnie. Słuchaj, klesz to musi być linę, który się nie kleszczy. Właśnie te kleszczowe tutaj eliminujemy tematy, żeby się nic nie zakleszczało. No to opowiadaj. Tak się zaplata haki, na szybko i bezpiecznie. Dziurka, Potrzebne jest szydełko, tak? szydełko, tak, najważniejsze. Jak wiadomo, jak stoi, to w dziurę. Ale nie trzeba smarować? I to był ten mój błąd. Amatorka. Raz. Dziurek mamy 4. Dla bezpieczeństwa można zdobić 6, jak się komuś chce. I zaplatamy warkocz. Dziurka numer 3. A ty się już szykuje. Jak Andrzejek nastawiony? Mentalnie, Andrzej. Jak zawsze. I mamy nasz warkoczyk do pieca i będzie chałka. Takie coś się rozciągnie i będzie trzymać. Dziękuję. Mariusz nie pamiętam, na RFC pokazał mi filmiki odnośnie tego rajdu. Chyba po raz pierwszy zobaczyłem, jak to wygląda na filmikach i doszliśmy do wniosku, że może uda się pojechać w następnym roku. I od słowa do słowa tak wyszło. No i co, dojechaliśmy. Jakie były twoje pierwsze wrażenia po wejściu, powiedzmy na kamp, zobaczeniu tego, tak wiesz, z innej strony? No wiesz co, fajnie to wygląda, ponieważ dużo załóg w jednej klasie, to jest chyba największym plusem tego rajdu, jak do tej pory, no bo 50 załóg w naszej klasie, no to jest niesamowity wynik, który rzadko się znaczy w Polsce ciężko jest spotkać taki rajd, w którym mamy tyle załóg w jednej klasie. Wiesz, że oczekiwania były... To chyba się spełniło, tak szczerze mówiąc. No, nasze auta bardzo odbiegają od tego, czym jeździ cała Europa. Więc no mówię, na kampie można było zobaczyć to, co u nas, jeżeli chodzi o rozwiązania konstrukcyjne, to co u nas kilka lat temu, nie? Będzie dobrze, zobaczymy, tak szczerze mówiąc. Nie znamy tego rajdu, nie znamy tych terenów, nie wiemy, na czym polegają w ogóle, znaczy nie wiemy, tak szczerze mówiąc, tyle co wiemy, ale nie startowaliśmy w tego typu rajdach
zbyt często. Myślę, że może być coś bardzo zbliżonego do polskiego dawnego Magam Trophy. Tak mi się wydaje. No ale zobaczymy, co organizator przygotował i jak wyglądają tutaj te tereny, nie? Czy nasza specyfika jazdy i nasze umiejętności są dopasowane do tego typu jeżdżenia, nie? Chciałeś się tutaj wygrać, czy raczej zobaczyć? Wiesz co, nie, myśmy nie zakładamy ścigania się jakiegoś takiego bardzo konkretnego, jedziemy swoje i zobaczymy, chcemy się nauczyć tego rajdu, bo jesteśmy pierwszy raz w takiej formule, można powiedzieć, więc raczej ciężko będzie rywalizować z załogami, które są tutaj od wielu lat, nie? No zawsze pierwszy raz na rajdzie jest raczej rozpoznaniem terenu oraz nauczeniem się zasad no, funkcjonowania tego. Nie, bo na tak 5 stopni ma, co? Za zimno? Jaka myślałem, że to ciepło będzie? Zaczynamy dzisiaj. Dzisiaj zaczynamy jeżdżenie. Jest chłodno, rzeźko, że tak powiem. Także zapowiada się ciekawa przygoda. Co robisz, Łukasz? Korki orzesz? Tak. No zobaczymy, co będzie, co nas tu spotka na tym rajdzie. And try our cars on that place. Znači, vidjeli su puno videa i priča o toj trci i htjeli su doći ovamo vidjeti kako bi se njihova vozila i oni snašli na našim terenima. Savršeno, oni su prvi put. Time that we start. So, first of all, I want to wish you all welcome to this year event. I hope all these days you will enjoy enough. If you look to the phone, the weather will be nice for you. It will be a little bit rain, hope not too much. Pokażcie ten soczek jabłkowy, co kupiliście w sklepie. Pokaż Okej. co tu macie. Sorka. Jaki ma zapach? Specyficzny taki, co? Jabłkowy. Sok jabłkowy, specjalny. A tak serio to jest ocet jabłkowy. No i my tu mamy jechać w trasę już na prolog. A tutaj kabelki, elektryka się robi. Remonty idą. Remont silnika, rozrządy i te sprawy. Jak? Obmyślanie strategii. Na razie nie widzimy tutaj przewagi Evo. Jak tam turyści? Słoneczko nie bardzo, poza tym luks. Woda ciepła. Wszystko jest. No trasa bardzo fajna, taka dość ekstremalna, ale takiej się spodziewaliśmy. Plan jest taki, żeby przejechać i się nie popsuć. Prolog, druga runda. Ale nam się wpadać, patrzcie. Nie, ładnie też. Wcześniej były uderzenia. Nieźle.
Już, ale nie będziesz odpuszczał. Będę. Noga wyprostowana. Bo persa nie wziąłem. Jest już widowiskowo, walka jest niesamowita. Auta walczą z sobą, uderzają się, stukają, także będzie tutaj kontaktowo, będzie kontaktowo. Troszkę tylko nie wiem bardzo o co chodzi, bo tutaj mamy auta praktycznie typu Wrangler, gitara porobiona, auto na wahaczach, nie do końca kumam o co tu chodzi. Czemu ta klasa soft jest tak sklasyfikowana, czy tu każdy sobie wybiera jak chce jechać, bo my wszyscy jedziemy w hardzie. Tam gdzie jest najwięcej, 50. Stay. Martin! Martin, ładno! Daj! Daj! No i Chyba zwijałem się do domu, to co tu się dzieje to jest jakaś masakracja. Oni w ogóle nie szanują sprzętu i w ogóle nie da się z nimi ścigać, bo jeżdżą sobie po kołach, także zobaczymy. No. U nas troszkę większa kultura jazdy jest, aczkolwiek może nie w tej klasie soft, gdzie najspokojniej jeżdżą. To mówisz, że co? Zarzycki kupił nowy wóz. Co rajd to ma No, niby płytko, ale nie tak płytko. Do basenu, a później do domu.
tutaj dominować glina, dużo gliny, ślisko, ale fajnie, podoba mi się to. A tam zobaczcie, w ogóle tam most rzymski. Się dzieje, jak mi się to podoba, zajebiście. Ale jest walka, masakra. Trzy sezony pojeździmy, potem się zamkniemy na rok w garażu, przyjedziemy i to wygramy. Ale nie można od razu, bo jak od razu pójdziemy, to za dużo będzie błędów konstrukcyjnych. Musimy wyłapać tak, żeby zbudować coś, co będzie najlepsze. Łukasz, słyszałeś? Tak. Już myśli. On już buduje, główka pracuje już buduje, od pierwszego przejazdu. Już patrzy, ogląda. Jest adrenalina, jest, widzę, pozuje, nie? Proszę mi się ścigać. Bardziej gotowi. Powtórz pytanko. Macie się ścigać. Mamy się ścigać, mamy z kim się ścigać, same duże. Jak? Nie było tak źle. Nie było, nie? Nie, emocje przed startem, ale teraz już fajna. Ta wymiana pampersa była, jest dobrze. Ale było go nie wycierać u siebie. Ciśnienie zeszło teraz. Bardzo ładnie, jesteśmy z siebie dumni. Dziękuję. Pięknie było, ładnie zrobiony prolog. Na spokojnie. Co tam tak myślałeś długo? Biegi, ekologia. No, technologia. Trochę jeszcze trzeba pojeździć. Spokojnie, żeby przejechać, to jest pierwszy odcinek z 6-dniowego rajdu. Nie ma co tutaj świrować i pod publikę jechać. Od tego jest Radek. No myślę, że Radek też pojedzie spokojnie, bo on dość dużo przemyśleń ma ostatnio, także zobaczymy.
Krzychu, 2 słowa podsumowania tej rundy. No co, z każdym okrążeniem robiło się tu chyba coraz bardziej ciekawie. Przejazd uważam, że był bardzo dobry jak na pierwszy raz i to na obcej ziemi. Auto całe, więc no co, nastawiamy się na jutrzejszy dzień. Jutro mamy trasę roadbookową, no zobaczymy co to w ogóle przyniesie, tak? Jesteśmy na nowym terenie, na nowym rajdzie, wśród nowych osób, które tutaj widać, że potrafią jeździć. Very nice. It's very nice. Yeah, very nice, very nice. I don't know what to say. Maybe he should drive more and I work less, but yeah, okay. Next time no winching, only drive. Thank you. Co? Co? 2 słowa doprowadzającego. 2 słowa. Co ci mam powiedzieć? Masakra. Lina wyrwana. Linę nam wyrwał. Wiem, widziałem. Nie było źle, no ale trochę mojej winy, bo gdybym dowinął ci powiem linę, wiesz, ze 3-4 zwoje, to by mnie kurwa wyciągnął akurat z tego bagna i byłoby super, ale wiesz, Daniel powiedział, że już on się zatrzymał, ja już nie dowijałem, nie chciałem się ruszać, ale no wyszło jak wyszło, no szkoda. To tylko prolog. No dokładnie, źle nie żarło, tak. Nic nie uszkodziliśmy, tam linę się naprawi, tam wsadzi. Najważniejsze to jest. Jedziemy dalej. I co? No nie jest dobrze. To chrupło. To był krótki rajd. To chrupło. To chrupło. Reduktor. Ajajajaj. Ale ma zapas. Jak nigdy chruby nasze działa, nie? Brudny masz ten. Wiem. Kłótam się Nie przeszkadza ci, tak? Nie. Bo to jest wliczone w koszty tej zabawy. Tak. No, reduktor strzelił I nie gadaj, że nie ma zapasowego. No jak się nigdy nie zepsuł, to go nie zabraliśmy, bo się nigdy nie psuł, więc nie mamy zapasowego, będziemy rozkręcać, patrzeć co tam się da posklejać, ale tak pół na pół jak w Milionerach na razie jest. Życie no. Życie. Jaka diagnoza?
bardzo dobrze, to tylko jedna mała usterka, trochę spawania i jedziemy dalej. Znajdziemy! Widzieliśmy tutaj miejsce mają. Klejąca. No. Lepioszka, co? To nie nasze kurwa glinki. No tu jak się przyklei, to nie chce się odkleić. Tam Co się stało? Chłodnica strzeliła nas w grzewie. W najsłabszym punkcie. Okej. Puściła. No ale mamy nową, zapasową, także... Już działamy. Musimy trochę masy nabrać. Evo 7 HD. Evo 7 HD. Musi być na chorwackie tereny po prostu. Pomidor. Jest już plan, że 2-3 lata z rzędu jeździmy tutaj na rozpoznanie. Potem zbieramy ekipę Kożuch, ja, jeszcze ewentualnie do pomocy tutaj jegomość Sawicki, tak? Dobrze powiedziałem? Z pełnymi literami wszystkimi. Wystarczy Savis. Savis, ewentualnie jeszcze ktoś tam. Zamykamy się na rok w garażu, przyjeżdżamy i lejemy tu ich wszystkich. Koniec wypowiedzi. Ja się zapisuję jako pierwszy. Jestem w tym. Zaczynamy dzień numer 2, dzień ścigania. Jakaś taktyka, zmiana, coś? Nie ma żadnych zmian. Robimy wszystko tak jak zawsze. Dzień dobry, o poranku. Jak się spało? Co? Jest. O, widzę, że wyspałeś się. W końcu. Paweł jak to nasz Morawiecki przewodzi. Czekaj, muszę notatki wziąć. Premiera trzeba słuchać. Wszyscy wszystko wiedzą, to do boju. O! Każdy startuje w swojej. Ty, no ale roadbook wygląda ciekawie, widać, że będzie trochę terenu, nie? Będzie dużo. 200 klatek. Dobra, to nie ściśnę za... Każdy dzień zaczynał się poranną odprawą, rozdaniem roadbooków oraz każdy z zawodników mógł sobie wziąć zestaw śniadaniowy. Pogoda nam się diametralnie zmieniła i pokazała swoje prawdziwe oblicze. Jak nastroje? Tam serwis? Działa, majesia. W porządku, nie? A jak? Deszcz pada, będzie dobrze. Musi. Sędziarzy! Dzisiaj zaczynamy prawdziwe ściganie, pada deszcz, więc warunki się znacznie zmienią. W górach będzie ślisko, będzie dużo wody, bo przez 15 minut ulewnego deszczu mieliśmy pełne namioty wody, więc myślę, że w górach ta woda fajnie spłynie w te dziury i będzie fajnie. I co? No i dzisiaj prawdziwe ściganie, no prawdziwy trofej, 40 parę kilometrów. Pokaż papier! Cały wziął, stoi to ja. Nikt nie zostawił dla innych. Dzisiaj 40 parę kilometrów po roadbooku. Prawdziwe trofej, więc będzie się działo. Lecimy na punkty, dostaliśmy 3 punkty. Trochę rozrzucone od siebie, więc będzie może całkiem ciężko, może nie będzie możliwości się przejechać między każdymi punktami, ale zobaczymy. Lecę na punkty, będzie dobrze. Trzymajcie kciuki. Oj, Andrzejek, k***a, na biegu zostawiłeś. Andrzejek, prowadź szofer, prowadź, idziemy na te punkty, będziemy kręcić. Jestem na pierwszej próbie i muszę wam powiedzieć, że jest zajebiście. Kurde, jakie tereny tu mają. No przepasne. Zobaczcie, wąwozy takie, że auta muszą jechać na boku. Do tego podjazd po kamienistych rzekach.
Tam z tyłu tam potężne takie góry, właśnie z takiego miałkiego, nawet nie wiem co to jest, ale brudzi na biało. Nie, jakby kurde, wiecie, taki piach, ale bardzo twardy, z kamyczkami. No fajne te tereny mają, fajne. No właśnie to co widziałem na filmach, to zaczynam to tutaj doświadczać i to mi się zawsze bardzo podobało. I bardzo się cieszę, że mogę tu przyjechać, zobaczyć te tereny, a przy okazji realizować ten materiał dla załóg z Polski. No i mam nadzieję, że w kolejnych latach tu przyjedzie więcej ekip, bo pamiętajcie, no to jest najlepszy rajd przeprawowy w Europie i to jest bez dwóch zdań prawda. Zrobił. Woohoo! Pięknie, Sawis! To jest to! Pięknie! Go, go, go! Jeszcze kamanowska dostałem od chłopaków tutaj. Where are you from? Austria. Austrijski kamanos. Dziękuję. Część z Was, starych offroadowców, może kojarzyć to auto. Tak, to jest Grad. Grad już po całkiem dużej przebudowie, ale co ciekawe, na tym rajdzie są jego właściciele, czyli Waldek i Darek. Tak, to jest poprzednie auto. Recule un peu, essaie de braquer. Essaie de monter. Là, c'est. Woohoo! Wünschen schon eben Auswahl. Zobaczcie, tu jest, no byś chodził po jakimś cemencie. Zobaczcie, jakie mam paluchy białe, a lekko tylko dotknąłem. Wszystko jest białe. Wapno, cement, kij to wie. Ale fajne.
stoją dwa auta, dlatego jest dwóch pilotów się wspina, żeby jakoś wypchnąć, bo jeden drugiego nie wyprzedzi. A ją to się wszystko wygina. Koło mnie były dwa drzewka, to dwa drzewka wygięły. O, auto tu leży. O, Andrzejek tam jest. Sorry, mate. Dobrze. Bardzo dobrze! Andrzejek! Jak ty żeś się tu znalazł? Kurwa, ja się tu panie nie, ja tu cię wciągnę. Dawaj rękę. Jesteś kurwa, ratowany. Jest! Kurwa z kanionu, kurwa ciężkiego. Patrzcie jaka tu skała, pionowa, ściana.
Pójdzie, pójdzie, dawaj! Jak się podoba? Są piony, nie? Chodźcie do Chorwacji, mówili. Fajnie będzie. Ciepło, sucho. Uja. Kurwa mać. Patrzcie, piloci sobie pomagają z różnych grup, po prostu tu jest tak wąski przesmyk, że tutaj samemu można byłoby, ale byłoby ciężko. Zaraz mu podam rękę chyba, bo nie wejdzie sam tak. Ej! Pomogłem, no widzicie? Mam swój udział w tym rajdzie. Lapa! Come on! Let's go! Dawaj, ja to nagrywam! Ślisko jest. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo ślisko tutaj. Na tym trochę przekopali już tutaj ten żwirek. Właśnie ten samochód z tyłu co stoi. Ciekawe jak go zobaczymy.
Zależy co nam się stało, nie? No więc tak jest wszystko właśnie. O. To nie jest duża górka, uwierzcie mi. You are spider! Zatrzymywałem się, no. Tak. Dobrze jest! Woo! Jak? Przejebane. To jest grubo.
Nikolaj, puść tam, fac. Tindem go tu się zwie. My communication broke. Udało. Zmęczyłem się. Ale ślisko jest. Udało nam się dotrzeć na jeszcze jeden punkt. Akurat zostaliśmy. Przepraszam, kurwa. Muszę. Ale podejście. I ten deszcz jeszcze. Akurat spotkaliśmy Małysza jeszcze i Kożucha. Współczuję im. Serio. To nie będzie spacerek z kolegami wokół komina. Będzie przejebane. Jest pierwszy samochód. Zobaczymy, co się wydarzyło. 7% zostało paliwa. Jak było? Przejechane wszystko. My tam na kole wszędzie wjeżdżaliśmy, gdzie oni się ciągali. No, w większości miejsc. Były też miejscówki, gdzie faktycznie musieliśmy też użyć wyciągarki. W paru miejscach gdzieś tam z wyjazdów ze strumieni. Ogólnie, kiedy my tyle nie najeździliśmy się? Zrobiliśmy 3 rundy Poland-Trophy jednego dnia. Więc to jest coś, 6,5 godziny jazdy w terenie, cały czas w terenie. Więc naprawdę ciekawe doświadczenie. Teren, skały, glina, w ogóle nasze super obuwie, polskie korki. W paru razach to się w ogóle nie nadawały. Nie robiły, zero trakcji. Idę się ogrzać. Ile papierosów wypaliłeś podczas dzisiejszego dnia? 6,5 godziny, 1 papieros. To jest dobry kierunek w kierunku rzucenia. Będziemy tu przyjeżdżać częściej. Łatwiej się rzuca papierosy. Prawie 60 km. Tyłek boli? Prawie 60 km. No, tam boli. Tyłek nie boli, bardziej szyja od pracy prawo-lewo, bo moja wycieraczka się zawieruszyła po 20 km, więc miałem ograniczone pole widzenia. Ale nie, bardzo przyjemnie. Tutaj zawieszenie w Evo to robi, wiesz, taką robotę, że choćbyś tam postawił taboret, to i tak by było wygodnie. Bardziej te 6,5 godziny, no to chyba nie jesteśmy zwyczajni aż tych maratońskich jakby odcinków, etapów jeździć. Jesteśmy zadowoleni, zjechaliśmy, parę załóg objechaliśmy w dniu dzisiejszym. No i co, utrzymujemy tempo, robimy swoje, zobaczymy na razie pierwszy, można powiedzieć, dzień. Wczorajszy prolog to był tylko prolog, dzisiaj zaczęła się porządna jazda. Fajne odcinki, te sprawnościowe, gdzie stricte jest odcinek jakiś tam wymagający. Bardzo przyjemnie. Widać jakby naszą tutaj jakby potęgę w podjazdach i w wszelakich takich warunkach cięższych. No bo inne ekipy ciągały się, no nie? A my tam większość co dało się to z koła. Dopóki nie były jakieś mega dziury wykopane już tymi wielkimi kołami, które jechały przed nami, to jechaliśmy, no nie? Nawet tam kolejny to błoto. Ogólnie te błoto tutaj to jest w ogóle coś innego. Wygląda jak zwykłe błoto, a wiesz, nawet mówię, korki nie działają. Samochód też jakby na większym uślizgu. Ale tutaj jodełka myślę, że też króluje troszeczkę, bo inne ekipy nie jeżdżą na takich tutaj oponach. Nie widzieliśmy bynajmniej nikogo, żeby jechał na takiej oponie. No i naszego kleszcza też widać, że robi tutaj. Naprawdę Pawełek ciśnie, fajnie jedzie. No i co, no, jedziemy do soboty. Troszkę ci się Bóg pokleił. Trochę padało, trochę błoto się sypało, jakby ci to powiedzieć.
Ewidentnie tutaj była walka jakaś. Czekamy, minęło już 8 godzin, no na razie zjechał tylko Krzysiek z Radkiem, trochę dużo czasu. Trochę chyba się zacząłem powoli martwić, nie? Bo kurde, powiem wam, wygląda to dziwnie, strasznie, można powiedzieć, bo 8 godzin jazdy, lokalizacje GPS pomału się wyłączają. Baranowski leży na dachu, gdzieś jakiś czarny dupie w wąwozie, nie ma zasięgu. No, dzieje się. Pogoda. Ej, ta pogoda jeszcze dopywaliła takim deszczem, wszystko płynie. Zobaczymy, jak chłopakom pójdzie, o której godzinie zjadą na bazę. Limit jest 10 godzin na odcinek. Zostało im jeszcze no 1,5 godziny, a tak naprawdę jest tylko jeden team, 4 jeszcze na trasie. Trzymamy kciuki, aby wszyscy dojechali w limicie czasu chociaż dzisiaj. Dwa słowa do prowadzącego. Bardzo się cieszę, że dotarłem w końcu na bazę, bo dzisiejsza pogoda mnie rozpieszczała. No. Chce mi się bardzo jeść i jestem trochę wyorany jak koń po westernie, także cieszę się niezmiernie, że już jestem. Trochę się was martwiliśmy, szczerze mówiąc. No szczerze mówiąc, tak przychodziło nam przez myśl, że jakbyśmy zostali w tym lesie, to nie wiem, czym by nas tam wyciągali, bo warunki się zrobiły tam naprawdę grube. Ciepłe ubrania. Łuki, jak tam? Fajnie było, ale trochę mokro. Zmarzłeś? Muszę się przebrać, no. A Marek zostaje. Na co tu czekać? Opowiadaj. Nie chcę o tym mówić. Martwiliśmy się o was. Martwiliście się? No. Paweł! Zaraz. Co? Zaraz. Co jest? Gdzie macie furkę? Opera, co tam się wydarzyło? Wszyscy są ciekawi. Przywróciło się. Tak. Samochód się przewrócił. Wszyscy cali? Wszyscy cali, Andrzej lekko łokieć obił. Ja bez ślad. Samochód raczej też cały, no ale noc się zdobiła, odpuszczamy akcje nocne, stawiamy go jutro. No i zobaczymy, co dalej. Za dobrze szło. Nam już paliwa nie starczyło. Wróciliśmy bez paliwa. 0-0. Przeżyliście? No, ale ktoś powie, że w Polsce są ciężkie rajdy, to Tak. kłamie. Ale to nas nie widzieliście, leżących? Nie, bo wy na której klatce się wywaliliście? 150, my? 149. Przeżyliście? Co? Przeżyliście jakoś? No jakoś przeżyliśmy, bez paliwa, ale już myśleliśmy, że nie wrócimy. Ja pierdzielę, jakie lasy. Dramat, ja ci powiem, wiesz, jeszcze jakby ktoś z nami jechał, to jest zupełnie inaczej. Tak zaczął nam się pasek ślizgać, paliwo kończyć. Końca nie widać tego lasu, nie? Zaczęliśmy wodę nabierać, bo jak ten deszcz cały padał, no to nakapywało nam do środka i co kawałek stawaliśmy, wodę wylewaliśmy, bo na podjazdach szło nam wszystko na pasek, na pompę i nie było ładowania ani wspomagania, masakra. Ale w rzece mało żeśmy się nie utopili. Samochód, żeśmy wiesz, pod prąd jechali, obróciło nam samochód na bok, zaczęła się woda wlewać, my szybko na ten, kurde, cała dupa mokra, wszystko. A dzisiaj rano Małysz mówił, uważajcie, mówię, w rzece, nie? No bo jednak jak on pływa, no to dużo nie trzeba, masakra. Z prądem było ok, ale jak pod prąd żeśmy zaczęli jechać, wiesz, zaczął się unosić fala i zaczęło nam się wlewać do kabiny woda, nie? No nic, pierwszy dzień. Co? Pierwszy dzień przetarty, nie? Ścigania. Ale jak ładowanie macie, nie? Plecak cały mokry, chłopie. Gdzieś ty jeździł? Pasek wody tak samo. Tutaj się pisze historia, nowa historia polskiego offroadu. W kolejnym odcinku zobaczycie akcję wyciągania kleszcza, która była bardzo, ale to bardzo wymagająca. I kolejne 3 dni ze zmagań z trasy.